W rezultacie było wiadomo, że ta młodzież chce, pragnie, odczuwa potrzebę zademonstrowania swojego sprzeciwu przeciw tym relegacjom. A jednocześnie jest to już zaledwie w kilka dni po zebraniu Związku Literatów oddziału warszawskiego, zebraniu, które się odbyło w trybie nadzwyczajnym, na podstawie zebrania przez inicjatorów takiej ilości podpisów, która zarząd zobowiązywała. Związek Literatów nie mógł spokojnie jednak patrzeć na to, jak dzieło Adama Mickiewicza zostaje zdjęte przez cenzurę, i zebranie było bardzo burzliwe i studentom trochę dało do zrozumienia, że oni nie są samotni. Że być może, że poparcie literatów to nie jest rzecz bardzo wielka, no ale jednak dla nich nazwiska, prawda, tego rodzaju jak, prawda, tam Jastruna czy Kijowskiego czy coś dla tych ludzi, no coś tam znaczyły, i w związku z tym oni poczuli się, Jasienicy, Kisielewskiego, i oni w związku z tym poczuli się też jakoś jakby pewniejsi siebie. No ale nie ulegało wątpliwości, że coś zrobią i że coś nawet trzeba zrobić. W rezultacie przy okazji urodzin Jacka Kuronia powstaje decyzja o wiecu na uniwersytecie. Z tym, że organizatorzy do ostatniej chwili, dopóki nie byli pewni, jak ogół młodzieży uniwersyteckiej na to wezwanie do wiecu zareaguje. Większość uczestników tego spotkania na urodzinach Jacka znalazła się już przeważnie w dniu wiecu, a niektórzy niewiele dni później w aresztach. No mnie się upiekło, bo ja miałem już na dłuższy czas przed tym umówione spotkanie przyjęcie dla kilku adwokatów, i w związku z tym Jackowi powiedziałem, że nie będę, a te aresztowania wtedy odbywały się według klucza, to był klucz zasadniczy, kto był na urodzinach Jacka, gdzie ta decyzja została podjęta. W dniu rozpoczęcia wiecu rano właściwie główne postaci tutaj tego ruchu studenckiego zostały aresztowane. Był aresztowany Jacek, był aresztowany Adaś, był aresztowany Karol Modzelewski. Adaś, mam na myśli Adasia Michnika oczywiście. I było widać, że reakcja może być w takim razie ostra, jeżeli już tak prewencyjnie doszło do dosyć licznych aresztowań. Był to moment, pamiętam, w którym ja się jednej rzeczy trochę przestraszyłem. W tym momencie ja się dowiaduję, że cała prawie ważna, licząca się ekipa polityczna znajduje się z wizytą, której prasa nie zapowiadała, w Sofii. Ja sobie w tym momencie uświadomiłem, że spośród ludzi, którzy naprawdę mogą podejmować istotne decyzje polityczne, jest w Polsce dwóch ludzi. To znaczy Ryszard Strzelecki i Mieczysław Moczar. Co nie znaczy, by inni, którzy byli w Sofii, by postanawiali inaczej. To nie było powiedziane. Niemniej jednak mi to się trochę nie podobało, tym bardziej, że to ostatecznie moment dziania się tego był wyznaczany przez obydwie strony, ale kto wie, czy nie bardziej przez stronę rządową jednak. To, co robili studenci, było odpowiedzią na kroki rządowe. Czy to może tak miało być, żeby tutaj ci dwaj ludzie załatwili tutaj całą sprawę? Nawet pamiętam, że szukałem tych osób ze sztabu przygotowywanego wiecu, no ale nie bez racji powiedzieli, że za daleko już poszły przygotowania, żeby w tej chwili jeszcze można było rozważać, czy wiec ma się odbyć, czy nie.